Nie musisz mnie odprowadzać ze szkoły. To obciach. To jest żaden obciach. Wszędzie zamachy, gwałty, strach, żebyś sama wracała. Przypomnij mi, żebyśmy kisiel kupiły po drodze. Jak tam w szkole? Pani od polskiego jest chora. A co jej jest? Przeczytała nową listę lektur i zemdlała. O Boże, bo taka duchota w powietrzu. Coś będzie. A tego pana prezydenta, co tam siedział u ciebie zawsze, to już nie będzie? Nie wiadomo, córeczko, nie wiadomo. Ale co, umarł? Gdzie, broń Boże, żyje, tylko tak się wyprowadził czasowo. Fajny był. Zawsze mnie pogłaskał. I też ma córkę, tylko starszą. Tam też pewnie pali papierosy i trawkę. Może nawet ma za sobą inicjację seksualną. Kiedyś były dostępne pigułki dzień po, ale teraz chcą katolicy decydować za kobietę. Boże, skąd ty to wiesz wszystko, dziecko? Mamo, weź, jestem już w 7. klasie. Powinnaś być w pierwszej. Fuj, gimnazjalnej. Kto cię religii uczy w tym roku? Ksiądz czy katecheta? Zakonnica. Nikt jej nie lubi. Będę musiała z nią porozmawiać. Uważaj, możesz stracić wiarę. Monika! No co? Nie zaczep się! O, Beata. Chodź. Dawno cię nie widziałem. No, widzieć to mnie pan widział. Co najwyżej mnie pan nie słyszał, bo jak był kongres naszej partii w tej tam Przysuchej... Przysuszę. Kto co przysłucha, gdzie w przysuszę. Przyszł se. W każdym razie wszyscy tam przemawiali, tylko nie ja, premier. Trzeba powiedzieć, że pan prezes to potrafi fachowo kogoś publicznie upokorzyć. Nie, to nie chodziło o upokorzenie, po prostu chciałem, żebyś odpoczęła, żebyś się wyciszyła. Poważnie? Poważnie. Masz tyle obowiązków. Nic dziwnego, że sobie nie dajesz rady. Ale radzę sobie. Wszyscy tak mówią. A dokładnie kto tak mówi? Gosia, Ela, Witek. Będziesz pamiętał? Gosia, Ela, Witek. No, nie czujesz się, nie wiem, zmęczona, wypalona? Ale skąd? No, przeciwnie właśnie. Jestem pełna takiego pozytywnego nastawienia i takich dobrych wibracji. Może gdzieś tam pod spodem szaleją jakieś wiry, ale na zewnątrz to flauta. Pan zobaczy, co tutaj piszą w internetach, czy jak przemawiała po tej nawałnicy w remizie, to miała tyle współczucia, co zmrożony azot. O, syn został księdzem. Wielkie szczęście. No to w domu biedy nie będzie. Jak to mówią, jak trwoga to do Boga, jak nędza to do księdza. To dar powołania. Ja byłem kiedyś na darze Pomorza. Mariusz, jak nie umiesz, to nie żartuj. Czemu kanapki znowu nie zjadłaś? Dobra kiełbasa sucha. Przysłucha. No i co z tego? Nie będę jadła takiej przysuchej. Przysuszę się mówi. Przysucha w przysuszę. A dlaczego to się nazywa Grób Nieznanego Żołnierza? Tam ktoś leży? Tak. Taki 14-letni chłopaczek jak ty. Ochotnik, lwowa broń. A ci żołnierze, co tam stoją, to się nigdy nie ruszają? No, czasami się pewnie trochę ruszają, jak nikt nie widzi. To tutaj pan prezydent mianuje generałów. Nie, raczej przed Belwederem. Chociaż w tym roku to i tak nic z tego nie będzie, bo się pokłócił z tamtym ministrem, że on sobie chce robić tutaj prywatną armię. On go nie lubi. Nie, ale mu się nie dziwię. Ja też. A co się stało z panem prezydentem, że nie przychodzi, a nie umarł? No, przelało mu się. Co to znaczy? Tak skakali po nim jak po trampolinie, to w końcu mu coś pękło w środku. Przezywali go, udawali, że nie widzą, no to się zbiesił. To koledzy niby sami. W każdej klasie jest ktoś taki, kogo wszyscy prześladują. W twojej też? No pewnie, ale ja jej bronię. Jest nowa. Bardzo ładnie. Jesteś w końcu gospodynią klasy, prawda? A kto to jest? Jalda. Kto? Jalda. A cóż to za imię? Normalne, asyryjskie. Proszę się natychmiast z tą Jandą przestać przyjaźnić. Jaldą? I dlaczego? Jeszcze się pyta. Dziecko.
Jesteś przecież... Moją polityczną córką i trochę się o ciebie martwię, no bo może ty też potrzebujesz tej dobrej zmiany, którą tak chętnie aplikujesz innym. Rząd pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna, jak sprawne auto. A widzisz, a taki Mateusz zamiast zwykłego auta proponuje mi elektryczne, zamiast grzebania się w tych smarach, olejach, skok w przyszłość. No to tylko tak gada, jak przyjdzie co do czego. Wszystko można powiedzieć. Nie lubisz go. On też cię nie lubi. Dlaczego? Choćby dlatego, że sprzątałeś mu sprzed nosa tę nagrodę w Krynicy. Może to on cię zastąpi, a może osobiście ja. Ale dlaczego? Co ja takiego źle robię? No niech pan powie, to ja od razu poprawię. Przecież w sondażach to rekordy mamy. Może ja czegoś nie widzę, bo nie wiem, bo stoję za blisko. Ostatnia rzecz, jaką widzi ryba, to woda. Prawda, Mariusz? Prawda. Jak to woda? A powiedz mi, córeczko, taką rzecz. W co ty grasz? Gapisz się ciągle w ten telefon, oczy ci zgniją. Nie zgniją i nie gram. A co robisz? Oglądam film. Jaki? Teledysk. Pokasowe. Pokasowe. Na biologii o słowach macie teraz? Pokaż. Matko jedyna, skąd ty to masz? Cała szkoła to ogląda. Przez tydzień szlaban na telefon. To co ja będę robić przez tydzień? Uczyć się. Proszę mi dzienniczek pokazać. Suka kiełbasa jej nie odpowiada. Zobaczysz, będziesz rzepę jeść. No, oczywiście. Rok szkolny się dopiero zaczął, a już uwaga jest. Miałam ci powiedzieć. Akurat. Znowu ten twój Adrianek. Czy ty nie rozumiesz, że on cię na złą drogę sprowadza? Nie kolegujecie się za bardzo? My? No skąd? Zawsze byliście taka parka. Z dzióbków sobie spijaliście. Dawne dzieje. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, kto to jest. Nikt nie wiedział. Mydlił mi oczy, na uszy, nawijał makaron, te dołeczki w policzkach, że taki fajny, że taki kochany. Potem wyszło szydło z worka. A ja to myślę, że ciągle w nim siedzi. Dalej się lubicie. No skąd? Przecież nawet orędzia mieliśmy osobno. I jeszcze pana Jacek kazał czekać, co on powie, żeby mu potem przywalić. No. A w telewizji mnie pierwszą puścił. A w Juracie? Nie spotkaliście się? Nie. No to było takie cześć, cześć i tyle. Czyli nie chcecie mnie wykolegować, co? Wykolegować? No pana? No skąd? No przecież pan jest suwerenem gwarancji, znaczy gwarancją suwerenności. Mów prawdę! Słuchałeś się z tym łobuzem i teraz... Będziecie rozrabiać. No chyba, że już nie chcesz być gospodynią klasy. Chcę. To w takim razie proszę mi zerwać z nim wszelkie kontakty. Nie rozmawiać z nim, nie słuchać go, bo będziesz powtarzać rok. O Jezu, no! Nie Jezusuj mi tu! Mówię ci, będziesz powtarzać! Przez 8 ostatnich lat Polcy i Polacy i Polki był pan suwerenem dla Polców i Polaków, Polek i Polaków. Znaczy przez 8 ostatnich Polków i Polaków. No Mariusz, klepnij panią, przecież widzisz, co się dzieje. No klepnij panią, bo widzisz, że igła przeskakuje. No, o. Powiedzmy, że ci wierzę. Ale teraz tak. Kochanie, my już rządzimy 2 lata, więc powoli będziemy wygaszać te teksty o 8 ostatnich, dobrze? Dobrze. A to co ja mam teraz mówić? Teraz bezpieczeństwo, teraz uchodźcy, teraz w kółko Beato o bezpieczeństwie. A 500+? To zostaje, że jak tamci wrócą do władzy, to je zabiorą, ale naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Nie przyjmujemy uchodźców. Nie. Niech Niemiec nam nie wciska uchodźców, skoro sam ich zaprosił. Niech nam najpierw za wojnę zapłacą, jak im się nudzi. Współczujemy im, ale to nie nasza sprawa. Naszą sprawą jest bezpieczeństwo Polaków. I Polek. I tych twoich Polek. Jak ktoś chce uchodźcę, niech sobie przyjmie.
do dużego pokoju. Do wanny i wsadzi sobie niech go tam trzyma. Ale Kościół mówi, żeby przyjmować. Po to jest Kościół, żeby tak mówić, a my jesteśmy po co? Jesteśmy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo Polkom i Polakom. O, tak jest. Zatrywiło. To ja już z dwojga złego wolę, żebyś ty się z tym całym Adriankiem zadawała. On jest łobuz, ale przynajmniej Polak, a ta Janda, Jalda! to ja nie wiem, czy ona prawdziwa chrześcijanka jest. Może w niedzielę chodzi do kościoła, ale przez tydzień co robi? W internetach siedzi pewnie tak samo jak ty i słucha, co jakiś muła z karabinem do niej gada. Mówię ci, że to fajna dziewczyna. Aha, fajna. Oni wszyscy są fajni, dopóki nie wjadą ciężarówką w tłum. Monika, najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. Jak Niemcy chcą zamachowców u siebie, proszę bardzo, droga wolna, ale nie będą nam mówić, co my mamy w naszym własnym kraju robić. To już się skończyło, Monika, rozumiesz? Rozumiem. Jezu. Zatrybiło. A poza tym ja nie chcę mieć katakumby w domu. Nie chcę, żebyś mi przywlokła jakąś malarię, jakimś pasożytem. A mówić o tych robakach, co je przynoszą ci uchodźcy, te pasożyty? Nie, ja raz powiedziałem, wszyscy zapamiętali. Nasza chata z kraja. Prawda? Dzieci się bawią na podwórku. Prawda? My za bomby dziękujemy. O, i tego się trzymaj i to mów, a jak będziesz mówić, to machaj tymi swoimi rękami, żeby to wiarygodniej wyglądało. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie elit. Elity niech się boją, ale zwykłych ludzi. Jakim trzeba być niezwykłym człowiekiem, żeby tak znać potrzeby zwykłych ludzi. No i uśmiechnij się czasem, błagam. Znasz jakiś kawał? Znam. Znasz, o! To powiedz. O naszym Antonim. Dawaj. Mówić? No jak? No więc przychodzi Antoni do lekarza, Ciekawe. I co, dalej? a lekarz na to nareszcie. No brawo! Skąd to znasz? To jeszcze Andrzej mi powiedział, ale jak się wydawało, że jest nasz. Ja też znałem ten kawał, tylko w innej wersji. Jakiej? Że to pan przychodzi do lekarza i... Tam to w ogóle nie było śmieszne. Jedno słowo, a jaka różnica? No dobrze, no to Beatko, w takim razie nie zatrzymuję. Jakby co, spotkanie upłynęło w bardzo dobrej atmosferze. To było bardzo dobre spotkanie i... Działaj! Działaj! Kisiel. Ale to co to krzyczane było? No tak, czasem trzeba na swoją córkę warknąć, bo to się jej wydaje, że jest nie wiadomo jak dorosła. To mnie to pan mówi. To taki głupi wiek się zaczyna. A co pani taka smutna? Panią też okrzyczeli? Za co? A że się niczego nie uczę. Że sobie źle kolegów dobieram. Że sobie w gierki pogrywam. A że mówi pani coś w kółko, to samo też? Też. Żółwik. Żółwik. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.